Cześć kochani, ponownie Was witam serdecznie Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym oczywiście zdrowiu, co jest zupełnie naturalne. Chodzi o to tylko, żebyśmy po prostu rozmawiali zupełnie szczerze, otwarcie o wszystkich tych sprawach, które nas dotyczą. Chodziłoby o to, żebyśmy byli zdrowi, sprawni pod względem somatycznym, czy chodzi o zdrowie ciała, o sprawność umysłu, o stan naszego ducha, o to wszystko, co się wiąże. Słuchajcie, o czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o wielkim żarciu. No, słynny tytuł Wielkie Żarcie, film z 1973 roku. Czterech mężczyzn spotyka się w pewnej cudownej willi, zaczynają jeść i przeradza się to w taką hedonistyczną totalnie ucztę. Warto w ogóle wejść, poglądać może na CDA.pl jest ten film, akurat warto zobaczyć. Swego czasu ten film wywołał szok. No słuchajcie, to było po prostu już ponad 50 lat temu, więc wywołał szok totalny w całej Europie, na całym świecie. Jak dobrze pamiętam, chyba Federico Felliniego to był film. No ale mniejsza z tym. Posłuchajcie, no właśnie o wielkim żarciu. Tutaj macie na ilustracji tego człowieka bardzo otyłego, ale niżej macie akurat tutaj i człowieka bardzo otyłego z ogromnym brzuchem i z takiego zamorka jednocześnie. I tutaj chodzi o to, że dziwna sprawa, ale i ci bardzo wychudzeni ludzie, i ci bardzo otyli ludzie, to są ludzie niedożywieni. Zaraz, jak to niedożywieni? No ten chudy to jest na pewno niedożywiony, ale ten gruby, przepraszam, puszysty. Znaczy nie chcę nikogo urazić oczywiście, tylko tak się mówi, gruby, zobacz jaki grubas poszedł i tak dalej. No nie warto to w ten sposób mówić. Ja rozumiem, że to czasami kogoś kusi, ale no po prostu no, ma takie ciało, do tego się doprowadził człowiek, no ale nie musimy go od razu wyzywać. Tak powiedzmy ludzie otyłych tak traktujemy bardzo często. No ale mniejsza z tym. A więc ta osoba otyła, ten człowiek otyły też jest bardzo niedożywiony. I ten syndrom niedożywienia na całym świecie dotyczy z jednej strony krajów bardzo biednych, przeważnie to są kraje azjatyckie, kraje afrykańskie, a z drugiej strony syndrom niedożywienia dotyczy krajów wysoce cywilizowanych, czyli tak zwanych krajów zachodnich, gdzie ta cywilizacja to już tak poszło wysoko w kosmos. Może niedługo wylecimy wszyscy w kosmos, tak prawdę mówiąc. Jak to jest? No, że mamy masę jedzenia, półki sklepowe uginają się od produktów do zjedzenia, właśnie uginają się od produktów do zjedzenia, ale czy te produkty do zjedzenia to są produkty do żywienia? Czy one zapewniają nam posiłek? Czy to jest w ogóle pokarm? Ja wielokrotnie o tym mówię. Posłuchajcie, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, to każda nasza komórka powinna otrzymywać dziennie 70 do 90 składników pokarmowych, prawdziwie odżywczych, a więc tam muszą być białka, węglowodany, cukrowce, tłuszczowce, różnego rodzaju bioflawonoidy, a więc w tym różnego rodzaju na przykład załóżmy oligoproantocjanidyny, tak zwane obecne w wielu roślinach jagodowych. To mają być bakterie probiotyczne, to mają być kwasy tłuszczowe różnego rodzaju, na przykład omega-3, omega-6, omega-9, ale w odpowiedniej proporcji, rzecz jasna, bo w tej chwili za dużo omega-6, a za mało omega na przykład 3 i tak dalej. To mają być pożywki dla naszych bakterii probiotycznych, pożywki w postaci tak zwanych fruktooligosacharydów, czyli FOS i tak dalej. Czyli cała masa, plus jeszcze oczywiście woda, tlen, czyli cała masa różnego rodzaju składników, które mają budować, odżywiać nasz organizm i dbać o wszystkie jego cząstki, o wszystkie, o prawidłowe funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów, a więc i całego organizmu. Tymczasem jak to jest, że dzisiaj źle funkcjonujemy? Bo mamy niedobory. Z jednej strony mamy nadmiary,
nadmiar konserwantów, barwników, polepszaczy, spulchniaczy, pestycydów, nanoplastiku, czego tam jeszcze, radionuklidów, czyli środków promieniotwórczych i tak dalej, i tak dalej. Tu można byłoby wymieniać, a więc wszystkie te trucizny, które wyprodukował człowiek, a wyprodukował już w tej chwili jest chyba grubo ponad 100 czy ponad 200 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie ile, tą masę i to my wchłaniamy. Łącznie z tym Roundupem, słynnym glifosatem, które nas rozwalają od środka, a więc mamy nadmiary, toksyn i mamy niedobory. Czego niedobory? Z jednej strony witamin, minerałów, o których ciągle się bardzo mało mówi, a ja tutaj mam swoją książkę, jeszcze będę o tym mówił, witaminy, minerały. Ostatnio rozmawialiśmy z panią Żanetą Gelc na ten temat, więc ona też pokazywała tą książkę. Witaminy, minerały, całe kompendium. Po prostu tego wszystkiego warto. Myślę, że z tym zapoznać się, będę wam to reklamował. Więc mamy niedobory. O witaminach się jeszcze dużo mówi, ale o minerałach prawie w ogóle się nie mówi, że są bardzo ważne. A teraz jest tak bardzo krótko, jak wygląda nasz szlak pokarmowy. Posłuchajcie, mamy usta. W ustach już zaczyna się trawienie. Tutaj każdy kęs powinniśmy przerzuć około 30, nawet do 50 razy, czyli z tej niewielkiej nawet ilości, z cząsteczek tej łyżki można wydobyć masę energii i masę składników, które nas będą odżywiały. Później to trafia przewodem pokarmowym do żołądka. Tam mamy kwas. W okresie aktywności, w okresie trawienia pH tych kwasów żołądkowych sięga powiedzmy mniej więcej około 1,5, 2, nawet do 1 pH, czyli potwornie silny kwas. Gdybyśmy tak włożyli rękę do tego żołądka, to wyjęlibyśmy tylko takie kości i tak dalej, czyli to białko zostałoby dosłownie zniszczone. I zadaniem tego kwasu jest po prostu kwasu solnego HCl, jest pocięcie długich łańcuchów białkowych na krótkie, na aminokwasy. To są też białka, tylko krótko, mało częstotkowe. Przepraszam fachowców, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc ja bardzo wulgaryzuję temat, no, posługuję się jakimiś skrótami, więc wybaczcie mi fachowcy, dietetycy, wszyscy ci, którzy się tym fachowo zajmują, biolodzy, biotechnolodzy, za takie uproszczenia, ale chodzi mi też o to, żeby przekaz był zrozumiały dla przeciętnego człowieka. I teraz tak, ta kwaśna potwornie papka, to jest początek dopiero trawienia, bo nam się wydaje, że samo trawienie zachodzi w żołądku. Nie, tylko część dotycząca białek, czy to roślinnych, czy to zwierzęcych. Część trawienia już odbywała się w ustach. Na przykład, jeżeli jemy chlebek, węglowodany, to już nasycamy to wszystko śliną i tak dalej. I tu już zaczyna się początek trawienia niektórych składników. Inne składniki, tak jak powiedziałem, w żołądku, a więc białka. I teraz potwornie ta kwaśna papka wędruje do dwunastnicy, to jest początek jelita cienkiego. I teraz tak, jeżeli żołądek był chroniony przed samotrawieniem, czyli przed zniszczeniem przez własny kwas przy pomocy tak zwanego, znaczy takiego śluzu, który ciągle wydziela się ze ścianek żołądka, ale żeby wyprodukować ten śluz, to musimy zaopatrzyć organizm w wodę i składniki mineralne przede wszystkim, żeby powstała warstwa ochronna śluzu i cały czas ten śluz po prostu ze ścianek się sączy, woda się sączy, ochrania po prostu takim cienką taką warstewką żołądek przed samotrawieniem, czyli przed działaniem kwasu na śluzówkę żołądka. I dalej, kwaśna papka trafia do dwunastnicy jako początku jelita cienkiego, ale jelito cienkie i nie jest chronione przed działaniem tych żrących kwasów. Więc trzustka powinna podać natychmiast silnie zasadowe enzymy trzustkowe do dwunastnicy i tam raz, że te silnie zasadowe enzymy trzustkowe neutralizują ten kwas, bo inaczej ten kwas spaliłby dosłownie, zniszczyłby nam jelito i zaczyna się trawienie przy pomocy przepraszam, zasadowych, alkalicznych enzymów wyprodukowanych przez trzustkę.
I teraz, jeżeli jesteśmy bardzo silnie zakwaszeni, zatruci, czyli mamy braki minerałów w organizmie, to trzustka nie jest w stanie wyprodukować enzymów o odpowiednim składzie, czyli silnie zasadowych, więc nie ma prawidłowego trawienia, więc czyli dochodzi do niestrawności, czyli permanentnej dyspepsji, niestrawności. Jak jest niestrawność, to te duże cząsteczki nie zostaną strawione, trafia to do jelita, kosmki jelitowe w jelicie to jest takich około 30-40 paluszków na 1 mm kwadratowym z otworkami. Nie wchłoną tych cząstek, bo są zbyt wielkie, a więc organizm jest niedożywiony. Z drugiej strony cała armia układu odpornościowego, który kwateruje przede wszystkim w jelitach, limfocyty, różne inne, powiedzmy, komórki, tam są różne, natural killers, jakieś inne i tak dalej, limfocyty typu B, T i tak dalej, patrzą, zaraz, to jakieś obcy są. Te cząsteczki są inne, to są obcy, zaczynają atakować te duże cząsteczki molekuły. Jeszcze raz przepraszam, jest to spłycenie pewne, ale to jest taka moja licencja poetyka, nazwijmy to. Taki rodzaj opowiadania, żeby łatwiej było zrozumieć. A więc nie są to małe cząsteczki, które przez kosmki jelitowe są wchłaniane, tylko znacznie większe molekuły, obce, dziwne jakieś, i wówczas komórki naszego układu odpornościowego mówią, to są obcy. Niepodobne to do normalnego pokarmu, więc zaczynają to atakować, ale później te komórki naszego układu odpornościowego dochodzą do wniosku, zaraz, ale komórki tego faceta, tego Janusza czy kogoś tam innego, one są zbudowane z tych samych molekuł. To są obcy w związku z tym, więc jak te komórki systemu odpornościowego już nauczyły się atakować niestrawione czy źle trawione cząsteczki, to z czasem zaczynają atakować nasz organizm, bo my z tych samych substancji jesteśmy zbudowani i dochodzi do chorób autoimmunologicznych. Taki jest przybliżony obraz. I teraz, a więc o co chodzi, kochani? Chodzi o to, że my często permanentnie jesteśmy niedożywieni, czyli brak nam odpowiednich składników do tego, żeby budować, żeby wytwarzać enzymy, hormony, krew, limfę, żeby budować komórki i tak dalej, i tak dalej. Nie funkcjonują pompy jonowe, bo w każdej komórce są tak zwane pompy jonowe, a więc pompa sodowa, pompa wapniowa, pompa potasowa i tak dalej, a więc jony, czyli muszą być, kochani, minerały w organizmie. Jak nie ma minerałów, nie ma trawienia, nie ma prawidłowego wchłaniania i klops. I wtedy po prostu zaczynamy być niedożywieni. Czyli jednocześnie, oczywiście, jak nie ma minerałów, to rośnie silnie zakwaszenie organizmu. Jak rośnie zakwaszenie organizmu, to zaczynają się pojawiać różnego rodzaju choroby, w tym oczywiście nowotwory, bo pojawia się kwasica metaboliczna niskiego stopnia, wieloletnia, latentna, czyli bezobjawowa. I zobaczcie, to jest to wszystko, o czym już długi czas, cały czas w moich audycjach o tym po prostu mówię. A skąd się to wszystko bierze? Bierze się to stąd, że z jednej strony mamy nadmiary, a z drugiej strony niedobory, nadmiary tych różnych dziadostw i niedobory tego, co nam ma służyć. A więc jesteśmy niedożywieni. I żeby bardziej rozwinąć, kochani, ten temat, to posłużę się, a jakże, jak często to robię, pracą naukową, bo to będzie najłatwiej. A więc, kochani, po prostu udostępnię ekran i znajdziemy tutaj odpowiednie, posłuchajcie, główne, dobrze, już tu mamy. A więc mam przede wszystkim właśnie artykuł, znowu National Library of Medicine, bardzo fajnie, no i braki głównych składników odżywczych, tak? A więc macie tutaj oryginał tego artykułu po angielsku. Oczywiście my nie będziemy się tu bawić w angielszczyznę, posłużymy się oczywiście translacją, tłumaczeniem,
A więc ten sam artykuł, tylko już po prostu po polsku. A więc główne niedobory żywieniowe, zobaczcie, wielu tutaj naukowców uczestniczyło przy stworzeniu tego całego artykułu. I teraz posłuchajcie. Najpierw zajmijmy się wstępem. Jak zwykle w ramach tata czyta dzieciom, więc ja też wam poczytam, moje kochane dzieci. Tak, oczywiście, zabawa. Więc zajmijmy się tym tekstem. Oczywiście nie wszystkie, nie od A do Z może będę, przepraszam, odczytywał. Pewne fragmenty, może najmniej istotne, będę pomijał, ale będą nam potrzebne do tego wnioski. Do tych wniosków dojdziemy na końcu. Posłuchajcie. Odżywianie jest uważane za jeden z najsilniejszych, najbardziej regulowanych czynników środowiskowych, który można wykorzystać do zmniejszenia obciążenia chorobami w ciągu całego życia jednostki. Odpowiednie zrównoważone spożycie składników odżywczych i metabolizm zapewniają substraty dla normalnych funkcji fizjologicznych organizmu człowieka. Substraty, czyli to wszystko, co nam jest potrzebne po prostu do życia, do funkcjonowania, niezbędne składniki. Zrównoważona dieta człowieka opiera się zarówno na makroskładnikach, na przykład niezbędnych kwasach tłuszczowych, węglowodanach, niezbędnych aminokwasach itd., które są głównym źródłem energii, jak i mikroskładnikach, na przykład witaminach, niezbędnych minerałach itd., które są potrzebne do prawie wszystkich procesów rozwojowych i metabolicznych. Niedożywienie powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia kilku chorób, takich jak rak, cukrzyca i choroby serca. Wymagania żywieniowe zmieniają się w trakcie życia, na przykład w okresie rozwoju tego pierwotnego niemowlęctwa i dzieciństwa zalecana ilość przyjmowanych mikroelementów jest stosunkowo wyższa w stosunku do masy ciała. U osób starszych zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze, takie jak na przykład witamina D, wzrasta, podczas gdy zapotrzebowanie na inne składniki odżywcze znacznie spada, takie jak na przykład żelazo, generalnie energia itd., itd. Innymi przyczynami niedożywienia mogą być choroby takie jak na przykład jadłostręt psychiczny, niezdolność do połykania, uporczywe wymioty, upośledzone trawienie, złe wchłanianie jelitowe lub inne choroby przewlekłe. W celu przezwyciężenia niedożywienia do diety wprowadza się kilka formulacji mieszanek spożywczych. Niedożywienie może być również spowodowane złym wyborem żywności, czyli produktów do jedzenia, ale nie pokarmu, lub niewystarczającym spożyciem pokarmu. Choroby żywieniowe mogą powodować niedobory lub nadmiary składników odżywczych, zaburzenia odżywiania, otyłość, choroby przewlekłe, takie jak choroby układu krążenia, naciśnienie, cukrzyca, nowotwory, dziedziczne zaburzenia metaboliczne, nieprawidłowości rozwojowe, nietolerancje pokarmowe i alergie. Najbardziej znanym zaburzeniem żywieniowym jest przewlekłe niedożywienie, które dotyka ponad 925 milionów ludzi na całym świecie. Niedożywienie to stan spowodowany przyjmowaniem niewystarczającej ilości pożywienia w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Jego główne objawy obejmują utratę wagi, zanik mięśni, zanik tkanki tłuszczowej i brak rozwoju. I teraz, kochani, niedobory składników odżywczych, niedobory mikroelementów są definiowane jako spożycie składników odżywczych w ilości mniejszej niż szacowane średnie zapotrzebowanie i są powszechne w Stanach Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych. Uwaga! Niedobory mikroelementów są powszechne w Stanach Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych. Słuchajcie, to jest, no, jakby to powiedzieć, budzi we mnie taki rodzaj śmiechu, trochę ironicznego, sarkastycznego jednocześnie, bo jak to jest? Mamy społeczeństwa bardzo bogate, te zachodnie, gdzie nie powinno być żadnych problemów z odżywianiem i tak dalej, z zaopatrzeniem nas po prostu we wszystko, co potrzeba, a jednak jesteśmy niedożywieni.
Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Niedobory te występują głównie wtedy, gdy spożycie składnika odżywczego przekracza poziom niedoboru, ale jest niższe od zalecanego spożycia w diecie. W przeciwieństwie do niedoborów mikroelementów, które prowadzą do klinicznie widocznych objawów, niedobory mikroelementów mogą powodować ukryte objawy, które są dość trudne do zidentyfikowania. Ponadto dieta bogata w energię, w kalorie i uboga w składniki odżywcze może prowadzić do stanu ukrytego głodu, który charakteryzuje się niedoborami mikroelementów mimo spożywania wystarczającej lub nadmiernej ilości kalorii. Co nam po kaloriach? Kochani, to jeżeli chodzi o kalorie, to powinniśmy łyżkami jeść cukier albo pić wódkę. Przepraszam, nie namawiam. To nie jest reklama żadnych wódek, alkoholu. Chodzi o ewentualnie algorytmy YouTube'owe. A więc dlaczego? Dlatego, że cukier lub alkohol zawierają masę kalorii. Ale co z tego, jeśli to są puste kalorie? A więc te niedobory mikroelementów mogą ostatecznie powodować różne choroby przewlekłe, takie jak rak, osteoporoza, choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto subkliniczne lub marginalne niedobory mikroelementów są również związane z osłabioną odpornością, ogólnym zmęczeniem i deficytami poznawczymi. Kilka czynników przyczynia się do marginalnego lub niższego statusu odżywczego, takie jak słaba jakość lub ilość pożywienia, zwiększone wymagania dietetyczne, większe straty metaboliczne lub zmniejszone trawienie i wchłanianie żołądkowo-jelitowe. Tak więc ciągłe spożywanie zmniejszonej ilości składników odżywczych z powodu utraty apetytu lub złej jakości, jak niezrównoważona, restrykcyjna lub uboga w składniki odżywcze dieta, zwiększa ryzyko rozwoju złego stanu odżywienia. Inne czynniki przyczyniające się do zwiększonego ryzyka niedoborów żywieniowych obejmują zmniejszoną zdolność wchłaniania składników odżywczych spowodowaną zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak celiakia, zapalna choroba jelit, choroba leśniowskiego krona na przykład, zmniejszone wchłanianie witaminy B12 u osób starszych, słabą biodostępność składników odżywczych, taką jak niskie wchłanianie cynku i żelaza z diet roślinnych oraz zmniejszoną biokonwersję, taką jak niższa biokonwersja karotenoidów prowitaminy A do witaminy A z diet roślinnych. Tutaj dodam, że no właśnie, na przykład mamy marchewkę, w marchewce jest tak zwany beta-karoten, który jest tak zwaną prowitaminą A, czyli tak jakby substratem, z którego dopiero powstanie witamina A. A więc o to chodzi. I teraz dalej. Dokładne oszacowanie spożycia składników odżywczych jest uważane za duże wyzwanie. W wielu krajach brakuje własnych baz danych dotyczących składu żywności, dlatego muszą one polegać na danych uzyskanych z baz danych dotyczących składu żywności innych krajów, tak jak baza danych składników odżywczych Departamentu Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych chociażby. Biomarkery spożywcze mogą być używane do oceny spożycia składników odżywczych i narażenia na dietę, stężenia składników odżywczych w surowicy lub osoczu, takie jak kwas foliowy, witamina C, witaminy z grupy B, witamina D, selen, miedź, cynk, są podawane w Narodowym Badaniu i Odżywiania w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. I tutaj dalsza część artykułu mówi o tym, że te biomarkery mogą być skuteczne do oceny braków, ale z ich stosowaniem jest niejednokrotnie są trudne w stosowaniu i nie zawsze są po prostu dokładnie skuteczne. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o niedobór makroskładników, mamy pierwsza sprawa, to jest niedożywienie białkowo-energetyczne. Niedożywienie białkowo-energetyczne to stan, w którym osoby spożywają bardzo mało białek, kalorii, czyli energii lub obu tych składników. Jest zatem powszechne i jest to zatem powszechne w krajach rozwijających się z powodu niewystarczającego spożycia w diecie. Po prostu mamy do czynienia z biedakami, którzy nie mają co jeść.
Dwiema głównymi chorobami związanymi z tym stanem są marazm, czyli całkowite pozbawienie pożywienia z wyjątkowo ograniczoną ilością białka, energii. Ludziom się nic nie chce, no są, jak można pracować nie mając energii, tak? Oraz kwas ziorkor, który charakteryzuje się skrajnym niedoborem białka. Dochodzi wówczas na przykład do sarkopenii, czyli zniszczenia białka mięśni i ludzie wyglądają jak po prostu szkieletory zwyczajnie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że według bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia okazało się, że ten problem z białkiem, niedożywienie białkowo-energetyczne dotyka praktycznie 1/3 dzieci na całym świecie, z czego 80% żyje w krajach azjatyckich i tak dalej. Słuchajcie, nie będę tutaj też odczytywał, co dalej, co się dzieje z tymi ludźmi z niedożywieniem. Jak zwykle link do tego artykułu znajdzie się w opisie audycji, ale w każdym razie my skoncentrujemy się przede wszystkim na konkretnych niedoborach. A więc na przykład niedobór węglowodanów. Specyficzne komórki ludzkiego ciała, tak jak neurony, potrzebują dużych ilości glukozy. Neurony, czyli na przykład nasz mózg ma się odżywiać glukozą. To jest paliwo dla mózgu. W przypadku braku odpowiedniej ilości węglowodanów w diecie, glukoneogeneza zależy od rozkładu aminokwasów, które są pozyskiwane z białek dietetycznych, białek ciała i glicerolu pozyskiwanego z tłuszczu. I tutaj chciałbym dodać pewną rzecz, wyjaśnić, co to jest ta cała glukoneogeneza. To jest po prostu proces na bazie enzymów, bo potrzebne są do tego enzymy, proces przekształcania tak zwanych niecukrowcowych prekursorów, na przykład aminokwasów, które są białkami, aminokwasów tak zwanych glukogennych, czy też glicerolu, czy też mleczanów w glukozę. I to się odbywa, zresztą dalsza część artykułu o tym mówi, odbywa się to przede wszystkim w wątrobie, ale też w nerkach i ten proces glukoneogenezy, czyli wytwarzania glukozy, zwiększa się przede wszystkim wtedy, kiedy podejmujemy silny, duży wysiłek fizyczny albo kiedy jesteśmy po prostu zwyczajnie głodni. Organizm ma zapotrzebowanie po prostu na glukozę, na cukier i tak dalej. A więc glukoneogeneza ma miejsce głównie w wątrobie, ale też i w nerkach. Długotrwały niedobór spożycia węglowodanów, a co to są węglowodany? To jest na przykład chleb, bułeczki, ciasteczka i tak dalej. A i przypomina mi się historyczna sprawa z królową Francji, tą ściętą Marią Antoniną, kiedy we Francji wybuchły zamieszki, ona jechała podobno karocą i pyta, ale dlaczego ci ludzie wystąpili, o co im chodzi? No najjaśniejsza pani, nie mają chleba, są głodni, więc ona powiedziała, no to niech jedzą ciastka. Uznano to za impertynencję, za wybitną złośliwość, a to nie była złośliwość, dlatego że jeżeli ona miała królowa Francji pod dostatkiem jedzenia i padło słowo, no nie mają chleba, no to zaraz, jaki to problem? To niech jedzą ciastka w związku z tym. No ciastek my mamy dużo, tak? W jej świecie to było dużo. A więc zobaczcie, jak to się zmienia, jak konteksty mogą się zmieniać i tak dalej. I teraz, co tam jeszcze ciekawego jest? Na razie pewne te fragmenty zostawiamy. Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych. Omega-3 i omega-6 to wielonienasycone i niezbędne kwasy tłuszczowe, EFA. Objawy kliniczne niedoboru EFA obejmują zmniejszony wzrost dzieci, u dzieci i niemowląt, tłuszczącą się suchą wysypkę, zmniejszone gojenie się ran i zwiększoną podatność na infekcje. Kwasy tłuszczowe omega-3, 6 i 9 konkurują o te same desaturazy kwasów tłuszczowych. Nieważne, co to jest w tej chwili. Jednym z głównych biomarkerów niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych jest omega-9. Ponadto jednym z głównych wskaźników niedoboru tych kwasów jest stosunek kwasu eikozatrienowego do kwasu arachidonowego w osoczu, wyższy niż 0,2, ale to w tej chwili nieistotne, te są nazwy. Chodzi o to, żeby my przede wszystkim mamy za mało kwasów tłuszczowych omega-3, a za dużo omega-6 w tej chwili i tak dalej.
I teraz co jeszcze? Okazuje się, że w 2016 roku metaanaliza, solidne badania wykazała, że suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w czasie ciąży zmniejsza ryzyko przedwczesnych porodów oraz zwiększa masę urodzeniową i wiek ciążowy w momencie porodu. Kilka preparatów kwasów tłuszczowych omega-3 zostało zatwierdzonych i zaleconych przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków do leczenia hipertriglicerydemii, czyli bardzo wysokiego poziomu kwasów trójglicerydów i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, tutaj mówimy już o niezbędnej wprost suplementacji, w tym przypadku akurat kwasami tłuszczowymi omega-3. Dalej, niedobory mikroelementów. Mikroskładniki odżywcze są niezbędne do podtrzymywania życia. Niższe spożycie mikroskładników niż obecnie zalecane dzienne spożycie może prowadzić do przewlekłych zaburzeń metabolicznych. I słuchajcie, ja bardzo często mówię o tym w swoich audycjach i na szkoleniach podczas moich prelekcji, że mamy zachwianą równowagę metaboliczną. Została zachwiana homeostaza, równowaga życiowa, tak prawdę mówiąc. Dlaczego? Bo organizm nasz nie otrzymuje tego wszystkiego, co jest niezbędne do życia każdej komórki. Zaczynasz wszystko od komórki, później są tkanki, później są narządy i cały organizm. Stanowimy jeden potężny twór i tak dalej, i tak dalej. Dalej, niedobór któregokolwiek ze składników układu metabolicznego bezpośrednio wpływa na jednostki i społeczeństwa, powodując gorszy stan zdrowia, zmniejszoną zdolność do pracy, zmniejszone osiągnięcia edukacyjne i niższy potencjał zarobkowy. I tutaj właśnie skoncentruję się takich kilka słów na temat zmniejszonych osiągnięć edukacyjnych. Jest kapitalna książka Smak zdrowia angielskiego naukowca i lekarza Patryka Holforda. I on między innymi w swoich badaniach opisywał, jak dzieciaki z bardzo niskim poziomem ilorazu inteligencji, z deficytami po prostu umysłowymi, które nadawały się wyłącznie do szkół specjalnych, zaczęto je, przede wszystkim odstawiono im cukier i mięso, zaczęto je dokarmiać w pierwszym rzędzie pokarmem roślinnym i z dużą ilością suplementów i okazało się, że w przeciągu 6-8 miesięcy takiego odżywiania ten iloraz inteligencji na tyle wzrósł, że te dzieciaki mogły pójść do zwykłych, normalnych szkół. One nie były jakimiś orłami, piątkowymi uczniami, ale one mogły normalnie się uczyć razem ze swoimi rówieśnikami. A więc o co chodzi? Chodzi albo o niedożywienie naszych organizmów, albo odpowiednie zaopatrzenie we właściwe składniki odżywcze, czyli odpowiednią suplementację odżywiania, od której dzisiaj nie ma odejścia. Ja wielokrotnie o tym mówię. Ludzie czasami patrzą na mnie jak na jakiegoś raroga, ale po co nam te suplementy? Przecież ja się zdrowo odżywiam. A co to znaczy zdrowo? A to powiedz mi, co to znaczy. Zdefiniuj mi pojęcie twojego zdrowia, zdrowego odżywiania. To, że zjesz trochę pomidorów, ogóreczków, kapustki i tak dalej, to już jest zdrowe odżywianie? Nie, to nie jest jeszcze zdrowe odżywianie i tak dalej. Albo na przykład wegetarianie. Znam masę wegetarian, którzy mają ogromne problemy zdrowotne z powodu niedożywienia. A więc jest problem. My mamy za mało tych składników odżywczych, kochani, trzeba to zrozumieć. Nawet jeżeli byśmy zjadali kilogram warzyw, a w ogóle dietetycy, poważni dietetycy mówią, żeby organizm był prawidłowo zaopatrzony, powinniśmy zjadać dziennie około nawet 2,5 kg warzyw przede wszystkim. 2,5 kg. Dlaczego tak dużo? Dlatego, że dzisiaj mamy takie warzywa, takie owoce, w których nie ma tego, co powinno być. Ubytki w przeciągu lat 1977-2002, bo tylko takimi tabelami dysponuję, innych nie ma na razie, wielokrotnie o tym mówiłem, że badania są zawartości witamin, minerałów w warzywach, owocach, ale ich się nie publikuje. A teraz pytanie, dlaczego się ich nie publikuje? Kto się po prostu boi się prawdy? Dzisiaj rolnictwo jest rolnictwem przemysłowym. Nie stosuje się nawozów
organicznych, tylko stosuje się naturalnych, tylko się stosuje nawożenie sztuczne. W ten sposób zamyka się często przyswajalność wielu innych składników przez rośliny. Rośliny mają przepięknie wyglądać, ładnie wyglądać handlowo, żebyśmy kupowali oczami, ale co w tych roślinach po prostu jest, a czego raczej nie ma i tak dalej, i tak dalej. Dalej. W krajach uprzemysłowionych i rozwijających się niedobory mikroelementów dotyczą ponad 2 miliardów ludzi w każdym wieku, a zwłaszcza kobiet w ciąży i dzieci poniżej 5 roku życia. Ot mamy cywilizację w krajach uprzemysłowionych, kochani. Niedobory mikroelementów są powiązane z prawie 10% zgonów dzieci. Żelazo, kwas foliowy, cynk, jod, witamina A należą do najczęściej występujących niedoborów mikroelementów na świecie, a wszystkie one przyczyniają się do upośledzenia intelektualnego, słabego wzrostu, powikłań okołoporodowych oraz wyższej zachorowalności i śmiertelności. Ponadto niedobory mikroelementów przyspieszają rozpad mitochondriów, czyli centrów energetycznych komórek, i choroby zwyrodnieniowe związane ze starzeniem się. Czyli po prostu im więcej mamy niedoborów żywieniowych, tych składników niezbędnych, tym szybciej następuje zużycie naszego organizmu i starzenie po prostu człowieka. Natomiast suplementacja, na przykład ta kompleksowa kuracja metaboliczna, kompleksowy program zdrowia, który ja prowadzę i już tysiące ludzi akurat prowadzi w Polsce, naprawdę tysiące ludzi, bo to jest taki program pracowany przez lekarzy. 12 lat temu zafunkcjonował w Polsce, więc jest to wybitnie program też anti-aging, przepraszam, czyli program przeciwstarzeniowy, bo żebyśmy się wolniej starzeli, to my powinniśmy być zaopatrywani we wszystko to, co jest niezbędne do utrzymywania naszego organizmu w odpowiedniej kondycji. Ale jeżeli mamy wszystko to, co potrzeba, to organizm dobrze funkcjonuje, ale jednocześnie dobrze wyglądamy. Zapobieganie niedoborom mikroelementów jest zatem kluczowe i można to osiągnąć poprzez suplementację i podejścia oparte na żywności. Niedobory mikroelementów powinny być określane za pomocą wiarygodnych i sprawdzonych biomarkerów. I tutaj, kochani, będą w artykule wyjaśnienia dotyczące niedoborów różnych składników, na przykład niedobór witaminy A. Nie będę tego wszystkiego czytywał, bo to nie ma sensu. Tylko pewne fragmenty. Według szacunków WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, na subkliniczny niedobór witaminy A cierpi na świecie około 70-80 milionów dzieci. Najwyraźniej bez objawów klinicznych. W przypadku subklinicznego niedoboru witaminy A dzieci mają większą podatność na infekcje i wolniejszy wzrost fizyczny. A przecież w rzeczywistości, tutaj wcześniej pominąłem to, witamina A jest kluczowa dla zachowania integralności tkanek nabłonkowych wokół oraz drogach moczowych, jelitowych i oddechowych itd., itd. Jak mówiłem, link do tego artykułu będzie w opisie mojej tej audycji, więc będziecie mogli dokładnie co sobie poczytać. Teraz niedobory witamin z grupy B. Bardzo ważne. Osoby niedożywione, starsze i anorektyczne są bardziej narażone na niedobór witaminy, na przykład B6. Osoby uzależnione od alkoholu są również bardziej narażone na niedobór, ponieważ mają niską podaż witaminy B6 w diecie, a alkohol zwiększa jej katabolizm i tak dalej, i tak dalej. Niedobór witaminy B6 powoduje anemię, neuropatię obwodową, łojotokowe zapalenie skóry, zapalenie języka, zajady, depresję, celiakię, chorobę leśniowskiego krona i drgawki. Leki mogą wiązać witaminę B6 i zwiększać jej wydalanie lub zmniejszać jej aktywność enzymatyczną. Zobaczcie, witamina B6 można ją uzyskać z różnych produktów spożywczych i suplementów i tak dalej. Witamina B12. W przypadku ludzi produkty zwierzęce, tak jak nabiał mięso, są jedynym źródłem witaminy B12 w diecie. Co jeszcze?
Głównymi przyczynami niedoboru witaminy B12 są głównie niewystarczające spożycie, wrodzone błędy metabolizmu lub transportu oraz złe wchłanianie. Dalej. Niedobór kwasu foliowego, czyli witamina B9. Witamina B9 i witaminę B12 mają kilka ściśle powiązanych funkcji. Kwas foliowy, czyli witamina B9, jest kluczowy dla syntezy puryn i tymidylanu i odgrywa znaczącą rolę w syntezie, naprawie i stabilności DNA, ale witamina B9, która jest polecana przez ginekologów, położników, zapobiega wadom cewy nerwowej u noworodków. Osoby z niedoborem kwasu foliowego wykazują zmęczenie i osłabienie spowodowane niedokrwistością megaloblastyczną. W ciąży niedobór kwasu foliowego jest powiązany z przedwczesnym porodem, niską masą urodzeniową, zahamowaniem wzrostu płodu i wadami cewy nerwowej. Ponadto suplementacja kwasem foliowym w okresie okołoporodowym zmniejsza częstość występowania wad cewy nerwowej, o czym ja już mówiłem. Ale tutaj, słuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o ciążę, jeżeli chodzi o dzieci, ja w wielu audycjach mówię o tym, że jeżeli chcecie mieć dzieci, mówię o młodych ludziach przede wszystkim, w tym wieku reprodukcji, to pierwsza podstawowa sprawa, trzeba zadbać o zdrowie i partnerki, i partnera. Przynajmniej 3-4 miesiące przed planowanym poczęciem zacząć, warto i należy wręcz zacząć kompleksową suplementację, która ma na celu oczyszczenie organizmu, zlikwidowanie kwasicy metabolicznej, wzrost produkcji plemników u mężczyzny i jakości tych plemników. Jakoś nie zastanawiamy się nad tym, że w stadach hodowlanych jest jeden byk, jest jeden ogier, są rozpłodowce, po prostu samce rozpłodowce i ten jeden wyselekcjonowany ogier, bucha i tak dalej zapładnia wiele po prostu samic, bo od jakości jego plemników bardzo dużo zależy. Tymczasem u ludzi ten mechanizm jakby nie funkcjonuje w świadomości. No jak to? No po prostu mam plemniki. Nie, nie masz, chłopie. Bo dlaczego dzisiaj 1,5 miliona polskich par nie może mieć dzieci? 1,5 miliona par, czyli 3 miliony ludzi są ludźmi nieszczęśliwymi. Jeżeli by 1,5 miliona par mogłoby mieć po jednym dziecku, to mielibyśmy 1,5 miliona więcej dzieci w Polsce. Byłaby zwiększona dzietność, a w tej chwili mamy z tym ogromny problem. Dalej, niedobór witaminy C. Witamina C, czyli kwas askorbinowy, jest uważana za niezbędny składnik odżywczy, pochodzi głównie z diety. Jej niedobór powoduje szkorbut, również tak zwany szkorbut naczyń krwionośnych, które się rozpadają. Mocne naczynia krwionośne to jest również, kochani, jedna z podstawowych przeszkód dla metastazy, czyli dla rozprzestrzeniania się nowotworu. Bo jeżeli jest guz i na przykład nawet guz jest w trakcie operacji wycinany, to ten guz zaczyna, przepraszam, będzie oczywiście tutaj fachowcy mogą się zrzymać, zaczyna rozsypywać zarodniki. Zarodniki, czyli tak zwane komórki macierzyste nowotworu. Zarodniki, tego pojęcia nie ma w medycynie, a więc komórki macierzyste nowotworu. I te komórki macierzyste nowotworu chcą dostać się do pierwszego, lepszego naczynia, żeby popłynąć z prądem i gdzieś zapoczątkować nowe ognisko chorobowe. I teraz chodzi o to, że żeby dostać się do wnętrza naczynia, to muszą nadtrawić to naczynko, te komórki macierzyste nowotworu, czyli użyć nożyc biologicznych. To mogą być enzymy, to może być kwas mlekowy, nadtrawić. Jeżeli to naczynko będzie słabe, to zostanie szybko natrawione, te komórki macierzyste wpływają, przedostają się dalej razem ze strumieniem krwi i sprawa załatwiona, osiedlają się, są przerzuty. Czyli metastaza. Przepraszam, sobie pozwolę troszeczkę. A więc chodzi o to, żeby te naczynia krwionośne były mocne.
będą mocne, jeżeli organizm jest zaopatrzony w witaminę C, jeżeli jest zaopatrzony w krzem, jeżeli jest zaopatrzony w witaminę A, jeżeli jest zaopatrzony w kwasy tłuszczowe omega-3, to wpływa na to, że te naczynia będą mocniejsze i te komórki macierzyste nowotworu będą miały problem z nadtrawieniem tego naczynka i dostaniem się do jego wnętrza. A więc zobaczcie, jakie to wszystko jest bardzo ważne. W pierwszych 3 miesiącach niedoboru kwasu askorbinowego objawami są krwawiące dziąsła, wybroczyny, nadmierne rogowacenie, kręcone włosy, upośledzenie gonienia się ran i bóle stawów. Witamina C odgrywa również znaczącą rolę w tworzeniu osteoblastów, czyli tak zwanych komórek kościolubnych, czyli tych, które tworzą nam zdrowe, mocne kości. W odróżnieniu od osteoklastów, czyli komórek kościogubnych. Więc znacząca rola w tworzeniu osteoblastów, osteodentyny, syntezie karnityny, syntezie katecholamin, zmniejszenia wydalania kwasu foliowego z moczem i wyższej absorpcji żelaza, czyli wchłaniania żelaza z diety itd., itd. Ludzie nie są w stanie syntetyzować witaminy C, dlatego są całkowicie zależni od warzyw i owoców w diecie, aby zapewnić jej wystarczającą podróż i magazynowanie itd., itd. O, tu jest ciekawe. Niedobór witaminy C obserwuje się u rosnących niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem krownym lub mlekiem modyfikowanym zamiast piersią oraz u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Wiadomo, że farmakologiczne dawki C, witaminy C łagodzą objawy, czyli trzeba suplementować witaminę C. Dalej, niedobór witaminy E. Niedobór witaminy E może wystąpić u osób z zaburzeniami wchłaniania tłuszczu lub specyficznymi zaburzeniami genetycznymi, na przykład jak ataksja Friedreicha i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili to nie jest istotne. Ale badania wykazały ochronne działanie witaminy E przed rakiem, bo witamina E jest świetnym antyoksydantem, czyli działa antywolnorodnikowo, a wolne rodniki przyczyniają się również po prostu do nowotworzenia. Niedobór witaminy K. Niedobór witaminy K prowadzi do zaburzeń krzepnięcia, które objawiają się wydłużeniem czasu protrombinowego, mniejsza z tym, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale u noworodków niedobór witaminy K nazywany jest chorobą krwotoczną noworodka. A więc zobaczcie, o, już nie chcę mówić nawet o niedoborach witaminy D i tak dalej. Posłuchajcie, niedobór wapnia, niedobór żelaza, niedobór jodu mamy, niedobór cynku, który jest bardzo ważny dla układu odpornościowego. Popatrzcie, cynk jest pierwiastkiem śladowym, który jest niezbędny dla zdrowia i związany z metabolizmem komórkowym. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ponad 200 enzymów i jest kluczowy dla prawidłowego wzrostu i rozwoju, funkcjonowania układu odpornościowego, o czym mówiłem, syntezy DNA i białek oraz podziału komórek. I trzeba po prostu cały czas dzisiaj, kochani, nie ma innego wyjścia jak suplementowanie się, ale sensowne. Nie jakimiś witaminami syntetycznymi i tak dalej, tylko pochodzenia naturalnego, wieloskładnikowymi, gdzie jest wszystko poukładane tak, jak natura to stworzyła, a nie tego trochę i w końcu nie wiadomo. I dlatego wielu lekarzy mówi, no dobrze, dobrze, panie Januszu, ale przed suplementowaniem się to trzeba byłoby zbadać, jaka jest wielkość niedoborów, czyli badanie jakieś tam i tak dalej, czego jest za dużo, czego za mało. A posłuchajcie, moja praktyka mówi o tym, że po prostu my wszyscy mamy potężne braki mikro-makroskładników, witamin i minerałów. I oczywiście warto, sensownie jest zbadać, jaki jest poziom tych witamin i minerałów, ale możecie mi nie wierzyć, kochani, ale po prostu
nawet bez badań, można od razu, jeżeli się widzi człowieka, który ma problemy, który ma te niskie pH po prostu porannego moczu, to znaczy, że on ma po prostu, jest niedożywiony zwyczajnie. I nie ma co tutaj się bawić w jakieś badania, tylko trzeba zacząć się szybko suplementować. Dalej, niedobór magnezu. U ludzi niedobór magnezu jest powiązany z rakiem jelita grubego, osteoporozą, nadciśnieniem, zespołem metabolicznym i cukrzycą. Niedobór magnezu powoduje zwiększone skracanie telomerów, a telomery to są takie stożkowe zakończenia w chromosomach i te telomery mają skończoną ilość podziałów. Kurczą się, skracają się i wówczas po prostu komórka umiera po którymś tam po prostu skróceniu. Tu chodzi o to, żeby te telomery miały wydłużone po prostu życie i tak dalej. Niedobór selenu, pierwiastek śladowy, ale selen działa jako kofaktor wielu reakcji enzymatycznych. Bez niego nie będzie produkcji po prostu enzymów i tak dalej. A więc mamy niedobory straszliwe. O, tutaj jest niedobór fluoru. No więc tu się wiąże z tym, czy w ogóle pić wodę fluorowaną i tak dalej. Słuchajcie, to tak jak jest z chlorem. NaCl to jest sól, tak? A więc chlor jest potrzebny, bo tworzy nam sól. Ale chlor w czasie wojny zabijał ludzi. A więc jest to zupełnie co innego. Tu chodzi o pewne zrozumienie spraw związanych z biochemią i tak dalej, i tak dalej. Biotyna, czyli witamina B7, czyli inaczej witamina H. Dalej, jakie mogą być generalnie przyczyny niedoborów mikroelementów? Niedobory mikroelementów mogą być spowodowane przez niewystarczające spożycie lub upośledzone wchłanianie, które może być spowodowane infekcjami lub przewlekłym stanem zapalnym. A teraz znowu, kochani, z czego się biorą stany zapalne? Z zatrucia organizmu i tak dalej, i tak dalej. I teraz kraje o niskich lub średnich dochodach mają największe obciążenia niedoborami mikroelementów. Ale jednak pewne niedobory mikroelementów mogą występować również w subpopulacjach krajów o wysokich dochodach. A więc kraje te bardzo bogate, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Niemcy i tak dalej, także Polska w tej chwili, nas charakteryzujemy się potężnymi niedoborami żywnościowymi. Jedna z moich wykładowczyń, u których pobierałem nauki, doktor nauk medycznych Brygida Adamek, na swoich wykładach ciągle powtarzała, że w Polsce dieta jest wybitnie niedoborowa. Nasze polskie rodziny cierpią na niedożywienie. I tu jest problem, bo z czym to się wiąże? No panie Januszu, bez przesady, możecie dziewczyny powiedzieć, panie, my dbamy o rodzinę, my gotujemy, oczywiście to nie o to zupełnie chodzi. Nie chodzi o to, że obiady są, że tak powiem, ubogie. Bo tego może być dużo, nikt nie skąpi sobie po prostu jedzenia, ale po prostu to, co my zjadamy, jest ubogie. Niestety. I dlatego jest niezbędna kompletnie suplementacja. Dobrze, tutaj pewne tematy pominiemy, weźmiemy na tapetę znaczenie suplementów diety. Suplementy mineralne i witaminowe są najczęściej stosowanymi rodzajami suplementów diety na świecie. Dane Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania w Stanach Zjednoczonych wykazały, że pomimo spożycia mikroelementów ze wszystkich źródeł, takich jak wzbogacona żywność, to jest ciekawe powiedzenie, wzbogacona żywność. Zaraz może kilka słów na ten temat. Prawie 90% dorosłej populacji USA przyjmuje mniej niż szacowane średnie zapotrzebowanie na witaminy D i E, 51% mniej na witaminę A,
43% na witaminę C, 61% na magnez, 49% na wapń. Czyli ci wszyscy ludzie, ponad połowa społeczeństwa ma braki. Poza tym tylko 39% i 2% dorosłej populacji USA miało odpowiednie spożycie odpowiednio potasu i witaminy K. I teraz słuchajcie, a jak możecie powiedzieć, kochani, żyjemy w Polsce, co nas obchodzą Stany Zjednoczone? Ale my mamy ten sam problem. Tylko że my nie mamy wyników badań, a w Stanach są bardzo prowadzone dokładne wyniki badań. My podobnie się odżywiamy jak Amerykanie obecnie. Dlatego, że widać podobne problemy. Tycie gwałtowne, te same choroby i tak dalej, i tak dalej. Otyłość olbrzymią u nas ma już w tej chwili chyba ponad 900 000 ludzi, jak dobrze pamiętam. Być może się tutaj mylę. Stosowanie suplementów multivitaminowych, wielomineralnych jest częste w USA. Dane z badania tej Agencji Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania wskazują, że prawie 31% dorosłych w USA przyjmuje suplementy multivitaminowe, wielomineralne, ponieważ zawierają one co najmniej 10 mikroelementów. I teraz posłuchajcie, zdanie ciekawe. Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie suplementów diety jest powszechniejsze u białych, nie będących latynosami. Dlaczego? Biali są bogatsi, mają inną świadomość. Przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale po prostu inne grupy społeczne po prostu mają niską świadomość. Dalej. Stosowanie suplementów diety jest powszechniejsze u kobiet. Tak, bo mężczyźni nie dbają o siebie, także w Polsce. Kompletnie mężczyźni nie rozumieją w ogóle potrzeby suplementacji. Osób starszych, bo te osoby starsze już wiedzą, o co chodzi, wiedzą, że jak wezmą suplementy, to się lepiej czują. I u osób wykształconych, proste. Więc po co ja robię akurat tę audycję? Po to, żeby dostarczać wiedzę dla wszystkich tych, którzy są chętni. Kilka badań wykazało, że stosowanie suplementów multivitaminowych, wielomineralnych wiąże się ze większym spożyciem mikroelementów, co sugeruje, że mogą one pomóc w uzupełnianiu niedoborów żywieniowych i poprawie adekwatności składników odżywczych wśród populacji. Afshin i inni, czyli grupa naukowców, w swoim badaniu ustalili, że poprawa diety może potencjalnie zapobiec 1/5 zgonów na świecie. Ponadto amerykańska Akademia Pediatrii zaproponowała, aby wszyscy dorośli, niemowlęta i dzieci przyjmowali 400 jednostek suplementacji witaminy D3, 400 mg na dzień suplementacji witaminy B i 400 mg witaminy C dziennie. A te 400 mg to są i tak wszystko zaniżone po prostu ilości. I tu wnioski, słuchajcie. Zbliżamy się do końca. Niedobory żywieniowe nie tylko powodują zaburzenia rozwojowe, utratę różnych funkcji organizmu i kilka innych chorób, tak jak cukrzyca, utrata wzroku, utrata odporności, nowotwory, ale mają również kilka długoterminowych skutków dla produktywności gospodarczej. Oczywiste. Chorzy ludzie nie pracują, chorzy ludzie są na zwolnieniach, chorzy ludzie nie mają odpowiedniej energii, nie są tak samo wydajni. Głównymi przyczynami niedoborów żywieniowych są niewystarczające spożycie pożywienia, niezdolność do wchłaniania składników odżywczych. Dlaczego niezdolność do wchłaniania? A co to jest dyspepsja, czyli niestrawność? I spożywanie diet, w których brakuje niektórych niezbędnych składników odżywczych. I teraz słuchajcie, taka a propos. Dzisiaj, jeżeli się produkuje mąkę, to w ziarnach usuwa się najpierw zarodki, w których są witaminy tłuszczowych A i E. Po co się usuwa? Żeby mąka nie jęczała. Więc już z zasady ta mąka jest pozbawiona witaminy A i E na przykład. I w Stanach Zjednoczonych w tej chwili mamy takie coś,
że do mąki, do wyrobów piekarniczych dodaje się z zewnątrz witaminy syntetyczne. Najpierw się usuwa, a później się dodaje i za to się oczywiście więcej płaci. I to samo jest w Polsce. Niedobory mikroelementów są najczęstszym rodzajem niedoborów żywieniowych, zwykle spowodowanym niewystarczającym spożyciem jednego lub więcej mikroelementów, które są niezbędne do utrzymania optymalnego zdrowia. Niektóre z tych niezbędnych mikroelementów to żelazo, jod, wapń, cynk, magnez, fluor, witamina A, B6, B12, C, D, E i K. Niedobory makro i mikroelementów mogą powodować kilka poważnych chorób, takich jak wole, upośledzenie umysłowe, ostre infekcje dróg oddechowych, obniżone funkcje poznawcze, nowotwory, utrata wzroku, krzywica, pelagra, beriberi, biegunka. Suplementacja diety jest jednym z głównych rozwiązań pozwalających na zarządzanie niedoborami mikroelementów, ponieważ może zwiększyć spożycie niedoborowych składników odżywczych populacji i uzupełnić niedobory żywieniowe. Już zatrzymuję udostępnienie, kochani, a więc tyle byłoby z tego artykułu. Uważam, że bardzo dobrego, bardzo silnie poznawczego. Kochani, jakie wnioski każdy z Was wyciągnie, to już Wasza sprawa. Ja już dawno wyciągnąłem te wnioski, kiedy jeszcze na początku lat, nie, gdzieś tak może w połowie lat 90. byłem po raz pierwszy na pewnym takim, nazwijmy to szkoleniu, wykładach. Tam wykładał, zapamiętam to nazwisko, pan magister farmacji Sławomir Ambroziak i mówił o witaminach, o A, E, innych, o koenzymie Q10. Ja stwierdziłem, przecież ja nie mam zielonego, zazielonionego nawet pojęcia o tym, o czym on mówi. Ja wiedziałem, że są witaminy, są jakieś minerały, ale że są witaminy tłuszczowe, czyli rozpuszczalne w tłuszczach i witaminy rozpuszczalne tylko w wodzie, że są inne składniki. Co to jest ten koenzym Q10? Cud serca. I ja powiedziałem sobie, ja muszę zdobyć wiedzę na ten temat. No i przyszedł czas, że zacząłem po prostu tą wiedzę po prostu zdobywać. Dzisiaj te 20 ponad 5 czy prawie 30 lat, no to jest potężna epoka, potężna epoka, różnica. Nie oznacza to, że posiadłem wiedzę całego świata. Ciągle człowiek się uczy, ciągle wyciąga wnioski. Uczę się między innymi dzięki tym ludziom, którzy do mnie przychodzą z wieloma pytaniami, a oprócz tego uczę się od tych z naszych, powiedzmy, kuracjuszy, tak zwanych kuracjuszy, bo trudno inaczej to określić, którym pomagamy i od których jest feedback po prostu wiedzowy, którzy mówią: Janusz czy panie Januszu, o, to podziałało tak, czuję się tak i tak dalej, świetnie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalać po prostu dawkowania, dobierać odpowiednie suplementy diety wieloskładnikowe, chociaż mamy oczywiście opracowaną przez czeskich lekarzy kapitalną kurację metaboliczną, taką kompleksową kurację metaboliczną, albo inaczej kompleksowy program zdrowia, i dzięki temu programowi naprawdę masa ludzi powychodziła z różnego rodzaju problemów. Naprawdę z bardzo ciężkich schorzeń, które często określa się jako nieuleczalne. Wystarczy dożywić organizm. Jak mówi jeden właśnie z tych lekarzy, główny twórca, dr Otto Horak, mówi: kochani, każdy z nas ma do dyspozycji kapitalnego lekarza, do dyspozycji 24 godziny na dobę. To jest wasz organizm, to jest nasz organizm. Tylko trzeba temu organizmowi zapewnić wszystko to, co jest mu niezbędne do życia. Samochód nie pojedzie, jeżeli nie nalejemy benzyny. Jeżeli do benzyniaka wlejemy olej napędowy, to on nie pojedzie. Jeżeli do diesla nalejemy benzyny do baku, to też nie pojedzie. A więc trzeba wiedzieć co. I teraz tak, dbamy o nasze zwierzaki, o koty, o psy, o konie, krowy i tak dalej. U rolnika, rolnik dba o krowy, o właściwe odżywianie. Dlaczego? Bo krowa dużo kosztuje. Ja na jednej z prelekcji, to było w Starym Chotowie, w Wielkopolsce swego czasu, to sporo lat tego było, mówię trochę prześmiewczo.
Rolnik dba o krówkę, bo krowa kosztuje. No nie wiem dzisiaj ile kosztuje. 10-15 tysięcy złotych, 8 tysięcy nie wiem, a żona nie kosztuje go nic. Dla krowy są lizawki mineralne w oborach, żeby miały makroelementy, ale w domu czy kłak, czy wełna, byle kiszka pełna, tak? Z pełnym szacunkiem dla wszystkich dziewczyn, dla kobiet, które pracują i tak dalej, które gotują nam obiady. Ja sam zresztą też kucharzę, więc kochani, w naszych dzisiejszych produktach do jedzenia nie ma tego, co być powinno, dlatego jest niezbędna suplementacja. Jeżeli, kochani, wielu z Was już rozumie to doskonale, to podejmie odpowiednie działania, odpowiednie kroki. Jeżeli ktoś zechce, to może się zgłaszać do mnie, chętnie podpowiem. Ludzie są często zaskoczeni, panie Januszu, a dobrze, a ile to kosztuje taka rozmowa i tak dalej? Mówię, nic nie kosztuje, możemy zdzwaniać się, najpierw umówmy się po prostu przez maila, umówmy się później, wymienimy się telefonami, bo ja nie podaję tutaj do ogólnej wiadomości mojego telefonu, bo inaczej to byłoby trudne życie. Umówmy się na rozmowę niezobowiązującą i sprawa załatwiona. Trzeba, to będziemy rozmawiać. I nie ma problemu. Dobrze, kochani, kończymy na dzisiaj, bo znowu się trochę długo, dość mocno zrobiło. Jak zwykle życzę Wam wszystkiego najlepszego. Posłuchajcie, i otyli, i chudzi mają niedobory żywieniowe. Dbajmy o nasze, zwłaszcza dzieciaki. Te dzieciaki mają mózgi. Jak te mózgi mają się rozwijać, jeżeli te mózgi są niedożywione? Zależy nam na tych dzieciakach, żeby one były mądre, żeby były inteligentne. Jak mogą być inteligentne, jeżeli one są niedożywione? Nie chodzi o niedożywiony żołądek, tylko niedożywione wszystkie komórki, również komórki układu nerwowego. Jak może być? Jeżeli jesteśmy zatruci na to miejsce, zamiast tych dobrych składników dostarczamy ze składniki. No i tak dalej, i tak dalej. Resztę wiecie doskonale. Rozumiemy się chyba już często bez słów, ale będziemy kontynuować tę misję. Dziękuję w ogóle, że jesteście, że wysłuchujecie, że wpisujecie komentarze. Czasami jedno słowo, jak nieraz mówię, dziękuję, czy jakiś kciuk uniesiony w górę i tak dalej, to już wystarczy. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Inaczej moja praca byłaby bez sensu, gdyby Was nie było. Najlepszego Wam życzę jak zawsze i prośba o lajki, o ewentualnie subskrypcje, o komentarze, o przesyłanie linków do swoich znajomych, dzielenie się tą informacją. Cześć, do następnej audycji. Papatki.